Merhaba, tutaj Magdaska naukowa po turecku I ja. i Nuri, oczywiście. No i Nie wiem od czego zacząć. od tej wiadomości. Udało się, Tak. ale jeśli nas obserwujecie na wszystkich mediach społecznościowych, to już wiecie. Napisałam o tym na karcie społeczność, na Instagramie, na Facebooku. W końcu się udało. W końcu się Po udało. 9 latach Po 9 latach kończymy naszą przygodę na wschodzie Turcji. będziemy tęsknić. Ale trzeba też jechać już na nowe miejsce. Nowy etap w życiu. Tak. Nowa droga. Nowy rozdział. Wszystko. Tak, i chcieliśmy Wam też podziękować za to, że byliście z nami do tej pory i mamy nadzieję, że też wspólnie zaczniemy ten nowy rozdział w naszym życiu. To tak brzmiało. Dziękujemy, że byliście z nami i zamkniemy kanał. Do widzenia. Nie. Dużo emocji, jak widzicie. Ciężko pozbierać myśli. Szczęścia, radości. Tak, jest szczęście, jest radość przede wszystkim, ale też ja na przykład cały czas nie dowierzam do końca. Ja już pomału mam taki stresik i już wierzę, że jedziemy. No właśnie. Bo papiery są zrobione też. Tak, przy okazji jest też stresik, bo zaczynamy coś nowego. Jesteśmy podekscytowani, bardzo się cieszymy, ale też trochę nas wszystko stresuje. Dużo mamy rzeczy na głowie. Wiadomo, będzie też trochę przykro tutaj zostawić wszystko, nie? Po 9 ale latach. trzeba, Zawsze trzeba. tak jest. Już czas. Już po prostu. Ludzie się przynoszą i jadą, zostawiają, zabierają. Przyjadą rzeczy. nowi na nasze Przyjadą miejsce. nowi. Młodzi. Tak. My już starzy, już trzeba wyjechać. W ogóle opisując jeszcze te mieszane nasze reakcje, to jak odczytaliśmy wyniki, to ja się rozryczałam, a Nuri zaczął tańczyć, także taka jest rozbieżność. Wszystkie emocje naraz są po prostu, słuchajcie, teraz ciężko nawet nam jest to opisać. Na początku też nie wierzyłem, że zobaczyłem ekran i jest napis ale mówię, mi się śni, czy co? Bo tyle lat i się nie udało, a teraz I teraz na przykład też cały czas mam takie wrażenie, że jeszcze jest dużo czasu, a czas nam się kurczy, bo za chwilę już musimy opuścić to mieszkanie i jechać, bo też musimy się zdążyć ogarnąć w nowym miejscu, zanim się rozpocznie rok szkolny, a już jest mało czasu. Tak. I tak czas nas goni, słuchajcie. I nagrywamy to w ogóle dla Was już kilka dni po tym, jak odczytaliśmy wyniki. I przez te kilka dni już się niektórymi rzeczami zajęliśmy. Pakujemy się. Non-stop. Non-stop. Mam wrażenie, że ciągle tylko coś zawijamy w jakieś folie, wkładamy do kartonu. Ciągle coś robimy, sprzątamy, wynosimy, segregujemy. Ale z samego pakowania tych kartonów, wybaczcie, ale nie nagraliśmy Wam żadnych ujęć, bo słuchajcie, jest taki upał. Jest straszny. Tak gorąco, my tutaj nie mamy klimy, więc się cały czas czujemy w tym mieszkaniu jak w piekarniku z termoobiegiem. Na dworze też, nie ma różnicy. Tak, w domu jest tak samo jak na dworze, jest upał i po prostu pakowaliśmy te rzeczy w tak niestosownym stroju, że to się na YouTube'a nie nadaje. Nie wypada. Ale za chwilę Wam pokażę, co mamy na razie przygotowane. Słuchajcie, jak pamiętacie, pewnie jeżeli już tu jesteście od jakiegoś czasu, jak pokazywałam tutaj mieszkanie, to opowiadałam o tym, że od początku mieliśmy tutaj taki plan, że skoro wiedzieliśmy, że nie będziemy tutaj na stałe, to nie chcieliśmy inwestować w wyposażenie mieszkania i kupiliśmy na ten czas tutaj na wschodzie tylko to, co było naprawdę potrzebne i wszystko tanim kosztem, jakieś używane rzeczy gdzieś z jakiegoś skupu. Bo wiedzieliśmy, że jedziemy kiedyś. Tak. Że nie jesteśmy tu na zawsze. I wiedzieliśmy, że będziemy się stąd przenosić na drugi koniec Turcji. To jest około 1500 kilometrów. I wiedzieliśmy, że po prostu takie dobre meble i sprzęty po drodze mogą ucierpieć i też przewożenie byłoby bardzo kosztowne. I też przez te lata wiadomo, że to wszystko nam się też zużyło już po prostu. Więc myśleliśmy, że w ogóle będziemy zabierać do auta tylko naprawdę takie najważniejsze rzeczy, a wszystko inne sprzedamy i rozdamy.
Ale troszeczkę się plan zmienił. To znaczy tak, meble i sprzęty nadal sprzedajemy, już są sprzedane. Będziemy mieć jutro tutaj panów, którzy te meble nam zabiorą. Kupiec na jutro zamówił transport, więc jutro już będziemy mieć tutaj gołe mieszkanie. A jeżeli chodzi o te wszystkie rzeczy, które mieliśmy w szafach, no to znaleźliśmy sposób, żeby jednak je zabrać. Słuchajcie, okazało się, że ktoś zamówił ciężarówkę przeprowadzkową, która jedzie w naszym kierunku, bo ta osoba zdecydowała się na taką wielką przeprowadzkę, zabiera wszystko, meble, sprzęty, wszystko co tam ma w domu, ale w tej ciężarówce zostało jeszcze trochę miejsca na parę rzeczy. I no, my z tego skorzystaliśmy po prostu. Płacimy tylko za tą małą część w tej ciężarówce i tam będziemy dokładać nasze rzeczy. Zaraz Wam pokażę, jak to wygląda, bo to już mamy przygotowane. Takie malutkie tam miejsce. Także po prostu to, co mieliśmy w szafach, co chcemy zabrać ze sobą, bo jest dla nas ważne, bo jest ładne, jest użyteczne, przyda nam się na start, to wszystko spakowaliśmy i to po prostu nadamy, to pojedzie. A resztę to Wam chyba powiem w ogóle w trakcie. Co tu dużo Wam w tym wstępie gadać, no nie? No. Dobra. Na razie tak. Na razie tyle. No, tyle. Dobra. To pokażę Wam, jak wygląda ten pokój zawalony kartonami teraz. Zobaczcie, tak to właśnie wygląda, jak tutaj wszystko razem poukładaliśmy w pokoju. I właśnie to wszystko razem będzie dzisiaj nadane transportem. I może Wam chociaż trochę opowiem, co tu spakowaliśmy. Tutaj w tych 4 walizkach mamy wszystkie nasze ubrania. Tutaj w tych pokrowcach są grubsze rzeczy, to znaczy mam na myśli kołdry, koce, pościela, ręczniki, szlafroki, nasze puchowe zimowe kurtki i to wszystko w środku jest dodatkowo w workach próżniowych, dlatego zajęło stosunkowo mało miejsca. I tutaj mamy naszą wieżę z kartonów i tutaj jest przede wszystkim wyposażenie kuchni, znaczy mam na myśli garnki, jakieś tam naczynia żaroodporne, szklanki, kubki, czajniki i tego typu rzeczy. Ale są też książki, różne pamiątki, różne takie pierdołki z domu, wieszaki, buty. No wiecie, wszystko co tam mieliśmy po szafkach schowane. I no musi też zostać nadana ta wieża z naszych zimowych opon, bo to pewnie też będzie potrzebne. Nie wiem, zobaczymy. No dobrze, to teraz jeszcze musimy poprzyklejać na to wszystko kartki z adresem, z danymi do kontaktu i wtedy będziemy już czekać na transport. Także jak widzicie, większość naszych rzeczy ruszy w drogę jeszcze zanim my ruszymy w drogę, ale też niektóre rzeczy zdecydowaliśmy się zabrać z nami do auta. No wiecie, jakieś takie delikatniejsze, ważniejsze, droższe. Zresztą pokażę Wam może o co mi chodzi, bo to też już mam częściowo tutaj przygotowane. Tak to na razie wygląda. To wszystko będziemy zabierać do auta, chociaż na pewno jeszcze parę rzeczy tutaj dojdzie. Ale to będą takie rzeczy jak laptopy, PlayStation, trochę różnej elektroniki. Na przykład tutaj mam cały taki kuferek zapełniony elektroniką, dokumenty i tu na przykład w tym plecaku kosmetyki, biżuteria, tego typu rzeczy, które lepiej jednak mieć przy sobie. To pojadą właśnie z nami. A tutaj mam jeszcze zostawiony jeden worek próżniowy i taki pokrowiec, bo będziemy musieli w tym jeszcze zabrać ręczniki, które mamy teraz w użyciu i pościela. Wiadomo, no to musimy zostawić do ostatniego dnia, więc to też pojedzie z nami. I mam też przygotowane jeszcze torby, podróżne plecaki, żeby spakować resztę ubrań, które zostawiliśmy sobie jeszcze do noszenia na te ostatnie dni i potem na podróż. I wiecie co? Dużym plusem takiej przeprowadzki jest to, że będziemy zaczynać z czystą kartą. To znaczy, w nowym miejscu będziemy mieć z tych wszystkich rzeczy, które zgromadziliśmy, tylko te, które naprawdę chcemy ze sobą zabrać.
No bo oczywiście podczas pakowania tego wszystkiego rzeczy nasze przeszły selekcję i na przykład nazbierało nam się sporo ubrań, których już nie nosiliśmy i je przekazaliśmy na wieś. Nasz kolega rozdał je potrzebującym rodzinom, także ktoś będzie sobie w nich chodził. Zrobiliśmy z nich użytek, a nie będą tak bezsensownie nam później wisieć w nowym miejscu w szafie. Także bardzo fajnie, że to się nie zmarnowało. I tak samo na przykład mieliśmy jakieś już stare kołdry, koce, poduszki. To na przykład spakowaliśmy do worków z karteczką, że można to sobie wziąć. Postawiliśmy przy śmietniku, no i ktoś zabrał, więc widocznie komuś się też to do czegoś przydało. Że tak to wygląda. No i różne jakieś tam rzeczy też porozdawaliśmy naszym tutaj znajomym. O, a na przykład to, bo o to będziecie pewnie pytać, bo już się to pytanie pojawiło w komentarzu. Co z fikusem? Jak pewnie pamiętacie, mój fikus Beniamin urósł już tak mocno, już wyglądał jak drzewo i bardzo mi było żal się z nim rozstać, ale wiem, że takiej podróży to on na pewno nie wytrzyma. Więc też naszego fikusa oddaliśmy przyjaciołom, także na pewno będzie miał dobry dom i sobie jeszcze pewnie długo pożyje. No a my już w nowym miejscu będziemy musieli sobie wyhodować nowe kwiatki. No dobrze, trzeba się dalej teraz zabrać za robotę, bo w związku z tym, że jutro już zostaną zabrane meble, no to musimy je już do końca opróżnić i wyczyścić. No i muszę wstawić ostatnie pranie i musimy opróżnić lodówkę i ją rozmrozić, no bo to też trzeba na jutro przygotować. Także zabieramy się teraz za robotę. Tak wygląda aktualna sytuacja lodówkowa. W zamrażarce już nic nie ma, a w lodówce kilka dżemów, oliwki, kawałek masła, jogurt, ogórki, jakieś tu keczupy, woda i tyle. Więc nie jest źle. Idealnie. Koniec. Hop. Wieszamy już na okno kartkę, że mieszkanie do wynajęcia. Jest północ. Wyglądam jak pół dupy za krzaka. I tak się czuję też. Zmęczyliśmy się dzisiaj. Ale musieliśmy tak do późna walczyć, bo przyjedzie osoba, która kupiła od nas te wszystkie rzeczy jutro rano. Więc rano już nie będzie na to czasu. No ale mamy wszystko gotowe. Lodówka jest już rozmrożona i umyta. Resztę jedzenia, którą w lodówce mieliśmy, daliśmy sąsiadowi. I wszystkie meble są puste i są umyte, przygotowane do zabrania. I też jeszcze trochę innych rzeczy. Tutaj widzicie za mną, już Wam pokażę, jak to wygląda. I zaraz idziemy spać. Jak widzicie, okna też już puste. I tutaj są właśnie w tych workach firany, zasłonki i też jakieś poduszki, które były w komplecie tam z kanapą, z łóżkiem. I tutaj wszystkie pozwijane dywany, to wszystko też sprzedajemy. Odkurzacz też sprzedajemy, chociaż on jeszcze będzie chwilę jutro potrzebny. I tutaj te rzeczy też jutro ta osoba zabiera, to też sprzedaliśmy. Jakieś takie, wiecie, drobiazgi, deska do prasowania, farelka, kosze na śmieci, na pranie i tam jakieś właśnie drobne sprzęty. To też są tutaj w tych kartonach, w tych torbach. Że to wszystko jutro zniknie. No teraz już tylko pod prysznic i do spania. Ostatnia noc w tym mieszkaniu. Dobranoc. Śniadanie. Same pyszności. No nie ma ani talerza, ani niczego. Czekaj, pokażę, co mamy na stole. Ostatnie śniadanie. Zobaczcie, same rarytasy. Zacznijmy od naszej porcelany. Plastikowe talerze. Ostatni nóż.
do picia woda, bo już nie ma ani herbaty, ani czajnika. Mamy ostatniego pomidora i ogóreczki. Jakiś tu dżem. Tajhin pekmez i resztka pasty orzechowej. A jest już troszkę chleba. Także tak. Smacznego. I zostało już tylko posprzątać resztę. Zabieram się też za szafki w kuchni. Wszystko sprzedane, więc naszych rzeczy zostało tylko tyle. I to wszystko zabieramy ze sobą autem. Popakowałam wszystko w ostatnie plecaki, torby, żeby nic luzem nie było. Tak będzie nam łatwiej wszystko załadować. No i tyle. W mieszkaniu tak naprawdę zostało tylko to, co tutaj stoi za mną, bo to należy do właściciela mieszkania. A tak poza tym mieszkanie jest już praktycznie puste. Myślę, że to słychać. Chyba się niesie echo. Nie wiem, jak to mikrofon będzie łapał, ale no ja słyszę. Oj, dziwnie. Tak czy owak, w nowym miejscu będziemy zaczynać tylko z tymi rzeczami, które tutaj na podłodze Wam przed chwilą pokazałam i z tym, co wysłaliśmy transportem. To widzieliście na początku vloga, te walizki, kartony i opony. A tak poza tym to wszystko trzeba będzie kupić od nowa. Ahoj, przygodo! Oj, no nic, może jeszcze tutaj Wam pokażę ostatnie ujęcia z pustego już mieszkania i ostatni raz widok z okna. I będziemy się pakować do auta. Tutaj było moje biuro i już jest pusto. Tutaj nasza sypialnia, też już nic nie ma. Łazienka też już pusta. A z kuchni jeszcze tylko trzeba śmieci wynieść. I też już koniec. I tutaj salon. Też już tutaj nic nie ma. I widok z okna. Ostatni raz. Jak Tetris układanie. Tak, teraz się bawimy w Tetrisa. Dobra, resztę możemy dać na siedzenia. Okej. Dobra. I na siedzeniach wygląda tak. Tutaj mamy spakowaną torbę z rzeczami, które nam jeszcze są teraz potrzebne, zanim ruszymy w drogę. A tu mam torbę termiczną na drogę, potem napoje sobie zapakujemy. Okej, wszystko się zmieściło. Mieszkanie oddane. Właśnie już jesteśmy po spotkaniu z właścicielem mieszkania. Klucze przekazaliśmy. I jedziemy teraz coś zjeść. Jestem głodna jak wilk. Jak byk. Także jeszcze coś sobie tutaj dobrego zjemy i spędzimy jeszcze trochę czasu nad jeziorem. Trzeba się z jeziorem pożegnać. No. Ale to wszystko po kolei będę Wam relacjonować. Najpierw jedzenie. Ja zamówiłam na obiad lahmacun. Mam tutaj do picia oczywiście ayran. Mamy też różne dodatki, cebula, sałatka, jogurt, jakieś tutaj ezme, z warzyw, pasta, pieczywo. A Nuri ma tutaj iskender kebab. Smacznego! Smacznego. Przyjechaliśmy nad jezioro. Tak. Pożegnać się i z jeziorem, i z regionem. I wszystkim. I wszystkim. Słuchajcie, wspaniała to była przygoda. Chociaż momentami trudna. Momentami no trudna, momentami łatwa. Pod górkę też było, z górki też było. Dokładnie. Dużo się nauczyliśmy. Na pewno pokory, cierpliwości. Tak. Tego, że potrafimy się teraz cieszyć z drobnych rzeczy. Tego, że Oceniać, nie? Tak, Wszystkiego. nie oceniać wszystkiego. Tylko z otwartą głową na no wszystko tak. patrzeć. I
tego, że na pewno ze wszystkim sobie poradzimy, wszędzie. Poznaliśmy masę wspaniałych ludzi i jeżeli z kimś nie mieliśmy okazji się pożegnać, to teraz się żegnamy. Tak. Chociaż ja wiem, czy żegnamy. Może jeszcze wrócimy tu kiedyś odwiedzić. No może, mamy takie plany. Więc mówimy na razie wszystkim tu do zobaczenia. Za wszystko dziękujemy. Naprawdę nas tutaj ugościli. Miło. Bardzo miło. Tak. No. Nigdy nie zapomnę Erciś. Tak. Ani wioskę, której pracowałem, ani Erciś, ani Van, ani jezioro, ani moich dzieci. No właśnie, dzieci. Te niektóre dzieci to już nie takie dzieci po 9 latach. Już matki. No, ci pierwsi uczniowie, no. którzy skończyli szkołę, jak ty zaczynałeś pracę, to już są po studiach. Niektórzy mają swoją rodzinę. Niektóre dziewczyny chyba już dzieci. I niektórzy skończyli studia. Niektórzy są w wojsku. Niektórzy już pracują dawno. No właśnie. No, różnie. Myślę, że zawsze będą ciebie miło wspominać. No mam nadzieję, bo ja jestem fajną osobą. Tak. Chyba nie? Tu się zgadzamy. No. Ojej, no ale też naprawdę udało nam się bardzo dużo tutaj pozwiedzać, cały region, już nie mówię nawet tutaj o okolicy Van Erciś, ale cały wschód Turcji, pojechaliśmy przecież też w tą podróż przy granicy z Syrią i północny wschód nad Morzem Czarnym. O, tam było pięknie. No i ostatnio przecież jeszcze do Diyarbakır udało nam się To jeszcze też pojechać, było tam też pięknie. było super. Zresztą sami widzieliście, ja się w ogóle bardzo cieszę, że mam ten kanał, że to wszystko nagrywałam, bo to będzie świetna pamiątka dla nas, zawsze będziemy mogli sobie wracać do tych vlogów, na pewno oglądać. będziemy wracać. Wy Ja też... już oglądałem kilka vlogów ostatnio. Tak, sobie włączę. Wy też wracajcie, albo jeżeli nie widzieliście, to sobie nadróbcie, ja wam wrzucę playlistę przy piętym komentarzu. Jest sporo nowych widzów, a jednak przez tyle lat tyle tych vlogów się uzbierało, że mogliście nie dotrzeć do wszystkich, tam sobie przejrzyjcie. No ale w związku z tym, że tutaj już wszystko zobaczyliśmy, nic nie zostało do zwiedzania. To już trzeba wyjechać. To trzeba wyjechać i nowe miejsca odkrywać znowu razem z wami. Ojej. No i co? Koniec. Koniec. Wszystko ma kiedyś koniec, nie? Wszystko się ale kończy. i też początek. Teraz już początek coś coś innego, ale koniec tego już. Dobrze. Nowy rozdział będzie zaraz. Tak. Nowy etap. No. Dobrze. Po tej ziemi chodzili Magda z Nurym, będą mówili tubylcy. Tu mieszkali, chodzili, nagrywali i teraz oni są sławni w całej Turcji. Kilkanaście milionów Ja myślę, że bardziej znani jesteśmy w Polsce niż w Turcji. No. Nie, żartuję, no tak. Żartujemy, żeby rozładować trochę emocje, słuchajcie, taka prawda. Dobrze, kończymy ten wywód, zanim się rozkleimy i jeszcze sobie tutaj popatrzymy na widoki, wypijemy sobie jeszcze tutaj kawkę i potem wam powiem, jaki jest plan dalej. Na razie się włączamy. Kawka nad jeziorem wypita, popłakane, pożegnane, możemy wyjeżdżać. Podjechaliśmy jeszcze na stację, zatankować i troszeczkę opukać auto i będziemy już dzisiaj ruszać. Czeka nas trasa około 1500 km, jedziemy na drugi koniec Turcji. Zajmie nam to na pewno 2 dni, bo ja nie prowadzę, nie mam prawa jazdy, Nuri musi jechać sam, a będziemy też po drodze nagrywać, się zatrzymywać, więc żeby na spokojnie to podzielimy sobie tą trasę. Na dzisiaj już jest wieczór, chcemy najpierw się położyć, spać, porządnie się wyspać i wcześniej rano ruszyć, zanim jeszcze zaczną się upały.
No ale w związku z tym, że zdaliśmy już mieszkanie, no to musimy gdzieś indziej nocować. Myśleliśmy, że będziemy nocować jeszcze w Ersisz, w domu nauczyciela, ale niestety nie było wolnych miejsc, więc stwierdziliśmy, że podjedziemy do najbliższej miejscowości na naszej trasie i tam w domu nauczyciela będziemy nocować. Także tam za chwilę jedziemy. No a jutro rano już ruszymy w naszą główną trasę. Ojej. No to co, chyba jak dojedziemy do tego domu nauczyciela, to jeszcze się odezwę. Teraz się wyłączam. Dotarliśmy do domu nauczyciela. Jedziemy spać. Tak. Jutro rano trzeba ruszyć. Tak. Szczególnie ty się musisz dobrze wyspać. No, będę zaraz. I zaraz podłączam kamerę do ładowarki na jutro. No. Także naszą trasę zobaczycie w następnym vlogu. A ten vlog już skończymy tu. Tak, ten vlog już tu skończymy, chociaż mam wrażenie, że w najbliższym czasie tutaj będę non-stop nagrywać, tylko wy to będziecie tak z odstępami oglądać. No dobrze, trzymajcie kciuki, chociaż no jak zobaczycie tego vloga, to podejrzewam, że już dojedziemy na miejsce. No mam nadzieję. No cali zdrowi. bo inaczej nie mam jak go zmontować, więc jeżeli Tak. go oglądacie, to znaczy, że dojechaliśmy cali zdrowi. Tak, tak jest. Dobrze, no to do zobaczenia w następnym vlogu. Görüşürüz. Bywajcie. Chciałam wysuszyć włosy, ale chyba zrezygnuję. Uwaga. A to może niech same wyschną. Dobranoc.